Cześć, witam Was w drugiej części filmu z Kenii, w której pokażę Wam Nairobi, Mombasa, także część podróży nocnym pociągiem do Mombasy. Natomiast zanim wyjdziemy sobie na miasto, to jeszcze pokażę Wam hotel, pokój, w którym się zatrzymałem, ale hotel z zewnątrz też Wam pokażę. Generalnie ja nigdy nie wybieram hotelu takiego z górnej półki, nie biorę też oczywiście tego z najniższej, bo generalnie zazwyczaj jestem cały dzień poza hotelem, od rana do zmroku albo czasami do nocy, chodzę, eksploruję, zwiedzam sobie, robię różne materiały, zdjęcia i tak dalej. Więc potrzebuję się wyspać, umyć i mieć jakiś kawałek kąta, czyli biurko, krzesło, żebym sobie mógł pozrzucać materiał na komputer. No i generalnie tutaj to wszystko mam. Do tego hotel mieści się 20 minut pieszo od centrum, więc jest w idealnym położeniu. Jeżeli chodzi o łóżko, to jest też bardzo super, bo jest twardy materac i o to mi chodziło. Ja lubię twarde materace i tak samo poduszki. Są one twarde, a nie takie miękkie. Czasami poduszka to jest taki granulat, na której się po prostu nie da spać. Więc tutaj to wszystko jest spoko. Jeżeli chodzi o biureczko, to pyk. Też tutaj jest, więc mogę sobie elegancko pozrzucać materiał. I teraz czekajcie. Czysto? Czysto. Łazieneczka, kibelek, umywaleczka i tutaj mamy jeszcze, proszę bardzo, kabina i prawdziwy kamień. To nie jest atrapa, słuchajcie. Także nie ma lipy. Koszt za 5 nocy niecałe $120, dokładnie 118, więc bardzo przyzwoita cena. I ze śniadaniem oczywiście. To co? Wychodzimy na zewnątrz. Wychodzimy na dach hotelu i tu jest taka restauracja. Tu też sobie możemy zamówić śniadanie. Śniadanie można zamówić albo do pokoju, albo właśnie tutaj na dach. Ja akurat jadłem dzisiaj rano, było przyjemnie, bo jeszcze nie padało, no ale teraz się rozpadało, więc chwilę muszę tutaj poczekać, ale coś Wam chcę pokazać. O, tam. Czekajcie szybko. Pada. Zobaczcie na ten sposób recyklingu. To są opony, prawda? A w oponach roślinki. Elegancko. Nic tutaj się nie marnuje. Zanim na miasto wyjdę, to muszę trochę tutaj poczekać, ponieważ leje. Mam też nadzieję, że będzie mnie słychać przez ten deszcz. Ale przy okazji powiem Wam parę słów o samym mieście Nairobi. Mieszka tutaj około 3,5 miliona mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi niecałe 700 km², dokładnie 696 km². Językiem urzędowym jest język Swahili, a drugim jest język angielski. No i w większości miejsc, nawet w takich małych sklepikach, bez problemu w języku angielskim możemy się porozumieć. Obowiązująca waluta tutaj w Kenii to jest szyling kenijski, ale warto też mieć ze sobą dolary amerykańskie. W Nairobi, pomimo tego, że znajduje się tutaj kwatera główna ONZ w Afryce, a także największa giełda papierów wartościowych w Afryce Środkowej, to podobno nie jest to do końca bezpieczne miasto. Tak też przeczytałem w jednym przewodniku. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że po całym dniu chodzenia po Nairobi, i to nie tylko w centrum, ale też jakimiś takimi mniejszymi uliczkami, to nie miałem żadnej takiej jakiejś, nie wiem, nieprzyjemnej sytuacji, że ktoś mnie zaczepiał albo, nie wiem, chciał mnie okraść na przykład. Nic takich rzeczy nie miałem. W większości przypadków są to takie fajne, pozytywne reakcje lokalnych mieszkańców, no bo oni rzadko widzą białego człowieka. Oczywiście mogą podchodzić i podchodzą niektórzy, żeby coś im kupić albo dać pieniądze, więc to już w zależności kto jakie ma podejście do takiej sytuacji, no to odpowiednio zareaguje. Co można zobaczyć w samym Nairobi? To już tak naprawdę kto co preferuje, jaki kto ma styl uprawiania, że tak powiem, turystyki, podróżowania. Ja bardzo lubię eksplorować miejsce, do którego przyjeżdżam od samego rana do nocy, no chyba że tak jak teraz pada, no to trzeba chwilę posiedzieć w hotelu. No i jeżeli ktoś lubi na przykład muzea, to powinien swoje kroki skierować do Narodowego Muzeum Kenii, które przybliża nam też historię powstania kraju. Interesującym muzeum jest podobno też Muzeum Kolejnictwa. Dla rodzin z dziećmi super pomysłem będzie odwiedzenie centrum żyraf Langata. I to jest w ogóle bardzo fajne miejsce, ponieważ to jest chyba jako jedyne w Kenii, albo jedno z kilku, gdzie jest realizowany program ochrony zagrożonego wyginięciem podgatunku żyrafy Rothschilda. Nazwa Rothschilda, dla wyjaśnienia, pochodzi od londyńskiego zoologa, który się nazywał Lionel Walter Rothschild. W samym Nairobi nie brakuje też wielu różnych galerii handlowych, których ja oczywiście nie będę zwiedzał, ale na przykład jeżeli ktoś lubi, nie wiem, chodzić po galeriach, no bo też są takie osoby, to warto tutaj pojechać do Two Rivers Mall. To jest jedna z największych i najnowocześniejszych galerii w całej Afryce. No i oczywiście Narodowy Park Nairobi, ale o tym powiem w momencie, kiedy będę tam na miejscu. Widzę, że przestaje powoli padać, więc kończę kawkę i
lecimy w miasto. O, a tak się prezentuje hotel z zewnątrz. Jeśli chodzi o robienie zdjęć, czy na przykład filmowanie, to o ile sobie robimy zdjęcia i siebie filmujemy, to jest spoko. Poczekajcie, ktoś tu wyjeżdża. Natomiast jeżeli na przykład robimy zdjęcia jakichś budynków albo nie wiem, coś na mieście fotografujemy czy filmujemy, to trzeba uważać, czy po prostu gdzieś w obiektywie nie znajdą się lokalesi, bo oni nie lubią być nagrywani, ani nie lubią, jak im się robi zdjęcia. Lepiej już zapytać, jeśli się zgodzą, to spoko, nie wiem, dać im kilkadziesiąt szylingów, a jeżeli nie chcą, to po prostu tego nie robić. No. Także no tak to wygląda. No i generalnie zachować czujność tutaj trzeba, jeżeli coś filmujemy albo robimy zdjęcia. Ok, teraz jesteśmy w miejscu, gdzie jest pełno matatu, także idziemy się przejechać jakimś matatu, a wcześniej wam powiem parę słów o tym środku komunikacji. Generalnie szukam jakiegoś miejsca, żeby na chwilę stanąć w spokoju, ale nie wiem, czy takie miejsce tutaj znajdę. A tutaj matatu nawet z Chuckiem Norrisem. Generalnie historia matatu sięga lat 60., dokładnie wtedy, kiedy Kenia odzyskała niepodległość, czyli w 1963 roku. Wówczas matatu to był najtańszy środek transportu tutaj w Kenii. Sama nazwa matatu pochodzi od tatu. Tatu znaczy za 3 centy albo 3 centy. Tyle kosztował wówczas bilet. Obecnie matatu, oczywiście matatu kiedyś nie wyglądały tak jak teraz, te piękne, kolorowe, niekiedy z grającą muzyką w środku. Spotkałem takiego jednego właściciela matatu, Martin. Okej, słuchajcie, pogadałem z Martinem. Martin jest właścicielem tego właśnie oto matatu, który mnie zaprosił do środka, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także udamy się za chwilę do niego. Oczywiście kiedyś tak nie wyglądały, natomiast cały czas ten biznes ewoluował. No i teraz matatu właśnie wyglądają tak. Dalej jest to najtańszy środek komunikacji tutaj w Nairobi. Bilet kosztuje od 30 do 100 szylingów i matatu dostaniemy się wszędzie, nawet na lotnisku. Skończę kawkę i lecimy do Martina. A this is a Martin, owner. Yeah, I'm the owner of the vehicle. Yes. Także, okay Martin, so maybe let's rock. Thank you. You're welcome. Yeah, okay, so teraz usłyszycie, jak Martin puści muzykę. Put the music. Yes. Boy, put the music. Turn the Put music. The loud music, yeah. Put Play. the... Pioneer's work DJ. Generalnie nic nie słychać. Teraz jak Martin... DJ. See how these niggas playing, but I can't tell. These niggas won't hold me back. Bardzo These porządny niggas gość. won't hold me back. These niggas won't Zobaczcie, hold me tutaj są back. też takie These niggas ekrany. won't hold me back. These niggas 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 won't hold me back. These hoes won't hold me back. Czyli można powiedzieć, że teraz matatu to jest taka jedna wielka dyskoteka. These niggas won't hold Okej. me back. Okej, a teraz wchodzimy tam na rynek Muindi Bingu, chyba tak to się poprawnie wymawia, na którym z takich bardziej ciekawych, interesujących rzeczy są wyroby masajskie, także idziemy zobaczyć, co się tam dzieje. I tutaj mamy, słuchajcie, magnesy. O, te magnesy są ręcznie robione, eleganckie, 650 szylingów taki magnes, no oczywiście możemy coś potargować. Generalnie każdy Wam będzie coś oferował, każdy będzie chciał Was wziąć do swojego stoiska czy do swojego sklepu. Więc generalnie możecie zrobić tak, jak ja to zrobiłem, żeby dali mi przejść cały market, a później, jeśli w jakimś sklepie coś mi się spodoba, to po prostu tam wrócę i kupię. I generalnie jest spokój i później już Cię nie atakują, nie męczą, także po prostu zawsze ta komunikacja. A tutaj, słuchajcie, mamy takie obrazki. I wyobraźcie sobie, że te obrazki są wykonane na papierze z drzewa bananowca. No coś niezwykłego, naprawdę. How much is it for one? This one is 1800 szylingów, ale wcale mnie to nie dziwi, bo to jest naprawdę
Ręczna robota, eleganckie. Great. Również możecie tutaj kupić pełno warzyw, jak i owoców. Generalnie macie tutaj wszystko i pamiętajcie, jeśli będziecie chcieli coś kupić, żeby się targować. Bo można i się da. Okay, so let's make a deal. Fantastic, więc tutaj mamy się na czujności. Tutaj, jak widzicie, trwają przygotowania do jutrzejszej ceremonii otwarcia trzeciej rundy kalendarza WRC, czyli Ride Safari, Ride Keni. Właśnie tak wygląda herb Kenii i tutaj jest ten napis, jak widzicie, Harambe. I tak jak pamiętacie, bo wierzę, że pamiętacie, to znaczy wszyscy za jednego. Ale mnie niestety jutro na ceremonii otwarcia nie będzie, bo dzisiaj w nocy jadę do Mombasy, więc rajd zobaczę może dopiero w piątek albo w sobotę. I powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, ile tego rajdu zobaczę, bo mam inne plany ciekawsze, a sam rajd zobaczymy. Powiem wam, że generalnie tutaj tak się chodzi. Nie ma przejść, znaczy są przejścia, ale nie musimy korzystać z przejść. Możemy sobie tak po prostu przejść, aby nas nie potrącił samochód. Ja już jestem właśnie na stacji kolejowej w Nairobi i powiem wam, że jeśli byście chcieli jechać pociągiem z Nairobi gdzieś na przykład do Mombasy, to przygotujcie się na łącznie 4 kontrole, z czego jedna jest z pieskami, które szukają narkotyków. Także nic nie przemycajcie. Ja jeszcze sobie coś zjem na szybko i o 22 pociąg do Mombasy. No i dzień dobry już z Mombasy. Tu jest właśnie stacja kolejowa główna. I tak jak w Nairobi jest ciepło, w ciągu dnia dochodzi do 26 stopni Celsjusza, tak tutaj jak przyjechałem o godzinie 4 rano, to już było 26 stopni Celsjusza. W ciągu dnia ma dojść tak do około 35, więc zapowiada się gorący dzień. Zwiedzanie Mombasy zaczynam od wizyty w forcie Jezus, a później skoczymy sobie na Stare Miasto. Portugalczycy Fort Jezus wybudowali w 1953 roku. No i wybranym miejscem na budowę fortu nieprzypadkowo był grzbiet koralowy, który się znajduje tuż przy wejściu do portu. I to wprawdzie Portugalczycy wybudowali Fort Jezus, ale zaprojektował go Włoch, a dokładnie włoski inżynier i architekt Giovanni Battista Cairati. No i fort oczywiście miał zapewnić bezpieczeństwo Portugalczykom zamieszkującym wybrzeże Afryki Wschodniej, którzy władzę tutaj w Mombasie utrzymali głównie z tego, że czerpali zyski z handlu na Oceanie Indyjskim, aż do końca XVII wieku. Natomiast pod koniec lat 80. XVII wieku skończyło się i władzę w Mombasie, jak i w forcie przejmują omańscy Arabowie, z tym, że sam fort poddał się dopiero po niecałych 3 latach oblężenia, dokładnie po 33 miesiącach. No i wówczas władzę w Mombasie, jak i w forcie przejmują Arabowie, natomiast w roku 1725 dochodzi do buntu stacjonujących tutaj w forcie afrykańskich żołnierzy, którzy nie byli zadowoleni z rządów arabskich. Tę sytuację wykorzystują również Portugalczycy i ponownie zajmują fort. Natomiast Arabowie się nie poddają tak łatwo i przy wsparciu Brytyjczyków ostatecznie zajmują Mombasę i Fort Jezus w połowie XIX wieku i rządzą tutaj aż do 1875 roku, kiedy to Brytyjczycy wydzierżawili fort i zmienili go w miejskie więzienie, które funkcjonowało do 1985 roku. I obecnie Fort Jezus jest uznawany za jeden z najwybitniejszych i najlepiej zachowanych przykładów portugalskich fortyfikacji wojskowych z XVI wieku, a obszar całego fortu zajmuje 2,36 hektara kwadratowego.
No i gdzieś tutaj jeszcze się powinna znajdować tablica upamiętniająca polskich uchodźców z czasów II wojny światowej przy wejściu po prawej stronie, ale nie mogę je znaleźć. Idę szukać dalej. O, dobra, znalazłem. I to jest tablica upamiętniająca polskich uchodźców z czasów II wojny światowej. Tablica została odsłonięta 16 listopada 2022 roku. Miły gest. Jak wchodzimy na Stare Miasto, to wszędzie widzimy ślady kolonializmu. Oczywiście począwszy od arabskiego, portugalski czy brytyjski. Pełno tego, miks taki. Mega. I jaki ładny znak, zobaczcie na to. Slow. Children at play. U nas taki znak? Ja przynajmniej nie widziałem. Zobaczcie chociażby na te drzwi. Bo to jest coś pięknego. Jak sobie na przykład spacerujemy właśnie po Starym Mieście, takimi uliczkami tutaj, to warto zajść do sklepiku lokalnego, kupić sobie zimną Coca-Colę i dać zarobić lokalesom. 25 szylingów taka Coca-Cola. Więc naprawdę warto. A orzeźwia tak, że hej. Nam się zrobił korek tuk-tuków. I muszę wam powiedzieć, że Stare Miasto w Mombasie robi wrażenie zarówno pozytywne, jak i negatywne. To jest naprawdę piękna okolica. Widać ten miks kulturowy, ale gdzieniegdzie, albo nawet w większości, to po prostu te budynki się sypią, naprawdę sypią. Ci ludzie tutaj mieszkają, kurde, no nie ma co ukrywać, w tragicznych warunkach i nie mogę tego pojąć, ponieważ są tu przysyłane wycieczki, są tu organizowane w to miejsce wycieczki, żeby pokazać Stare Miasto, bo to jest no, bardzo ważna część miasta historyczna, ale no nie widać, żeby, no nie wiem, te budynki były poddane jakiejś renowacji. Nie potrafię tego pojąć, więc jak kiedyś tu będziecie, to też warto kupić u jakiegoś lokalesa, który tutaj chodzi i biega z butelkami wody, żeby właśnie, który sprzedaje to, żeby kupić od niego butelkę wody, albo żeby, nie wiem, gdzieś w lokalnym sklepie kupić, no to dla nich też naprawdę jest coś, ponieważ 100 szylingów za butelkę wody to dla nich jest bardzo dużo, więc warto po prostu tutaj coś im dać od siebie, jeżeli też chodzimy, robimy zdjęcia i filmujemy. I te kły, które się tam za mną znajdują, to spokojnie, one nie są od prawdziwego słonia, zresztą chyba nigdy nie było słonia o tak dużym rozmiarze. To jest generalnie brama wjazdowa do Mombasy, albo wyjazdowa, a same kły są zrobione z aluminium. Ja już w tuk-tuku w drodze na stację kolejową, ponieważ o godzinie 15 mam pociąg, więc muszę też tam być, no tak najlepiej godzinę wcześniej, żeby przejść te wszystkie kontrole. I parę słów powiem o Mombasie, ponieważ wcześniej nie miałem jak, bo było za głośno, chociaż tutaj wcale nie jest ciszej. Mombasa jest drugim największym miastem w Kenii, z największym morskim portem w Afryce Wschodniej. Samo miasto jest położone na takiej wyspie koralowej o powierzchni 230 km², a wyspa jest połączona ze stałym lądem dwoma mostami od strony północnej i, o ile dobrze pamiętam, od zachodniej. Od strony wschodniej jest połączona od strony wschodniej jest połączona mostem, a od zachodniej taką sztuczną groblą, czyli wałem ziemnym. A od południa możemy sobie tutaj przepłynąć promem. Powiedzieć, że ten pociąg jest mega długi, on ma aż 13 wagonów. Prawie, że nie widać końca. Ale to, co jest spoko, to działa klima i tu jest tak przyjemnie chłodno, jak w lodówce. Cześć, ja już jestem z powrotem w Nairobi. Wczoraj w nocy wróciłem tutaj z Mombasy. Dzisiaj też jest drugi dzień rajdu safari, rajdu Kenii. Odcinki specjalne są nieopodal miejscowości Naivasha.
Do miejscowości Naivasha z Nairobi jest około 2 godziny drogi, natomiast ja zdecydowałem, że film z Kenii będzie typowo takim filmem podróżniczym i turystycznym, ponieważ naprawdę jest co tutaj pokazać. I bardzo chciałbym tu wrócić na dłuższy czas, żeby pokazać jeszcze więcej, natomiast kiedy do Kenii przylecę, nie mam pojęcia, dlatego zdecydowałem się na taką zmianę, ale wierzę, że Wam też ten materiał łącznie w 3 częściach filmu się spodoba. No i tutaj biznes generalnie jest na każdym kroku. Dostać możecie praktycznie wszystko, umyć sobie nawet buty, wyczyścić, po prostu co chcecie. No, tutaj proszę bardzo możemy sobie kupić jakieś takie fajne, kolorowe napoje. Nawet jest z buraka. Okay, so I would like the mango, please. Mango. Yeah. Jeszcze Wam pokażę, jak się tutaj wchodzi do tego biznesu. Generalnie tutaj jest taka kładka. W tamtą stronę się idzie, tam jest uniwersytet. I pyk, tędy, mostkiem. I do interesu. No i mamy taki świeży soczek z mango. 60 szylingów, więc warto dać te 40 szylingów na piwku i zostawić całą stówę. Pan się bardzo ucieszył, zadowolony, ja też, wszyscy szczęśliwi. Po takim całym dniu zwiedzania Nairobi można by sobie odpocząć w parku. Mamy 2 fajne parki, ładne. Po tamtej stronie jest Central Park. Niestety tymczasowo zamknięty. Natomiast tutaj też jest bardzo ładny park. To jest Uhuru Park. Ale też akurat dzisiaj nie można do niego wejść, bo odbywa się tam jakiś event, koncert czy coś takiego. Także impreza zamknięta. Powiem Wam, że nie wiem co się dzieje. Dzisiaj jest piątek, to może dlatego, ale tak się wszystko zakorkowało. Ludzie stamtąd idą na piechotę. Już teraz się trochę ruszyło, ale generalnie był taki korek, że ludzie wychodzili na wiadukcie z autobusów i normalnie szli do centrum, więc może dlatego, że piątek, nie mam pojęcia. Za chwilę zapytam Susan na recepcji w hotelu. I w końcu znalazłem park, który jest czynny. W sumie to nie ja go znalazłem, a polecił mi go Junior, mój przewodnik z safari, którego poznacie w 3. części filmu. Park może nie jest tak piękny i czysty jak Central Park czy Uhuru Park, ale można tu przyjść, można odpocząć i można nawet nakarmić małpki. Tylko wcześniej musicie się zaopatrzyć w orzeszki. Tam sobie chłopaki przy niedzieli pykają w piłę. Ok, będzie trochę jedzenia, za chwilę pokażę Wam takie typowe danie, jakie możecie zjeść nie tylko w Kenii, ale generalnie na obszarze całej Afryki Wschodniej. To danie nie ma swojej nazwy, tutaj mamy wszystko. To jest na przykład suszona wieprzowina. Natomiast tutaj mamy kaczamburi. Kaczamburi w języku Suahili znaczy świeże pomidory. I to jest właśnie sałatka głównie na bazie pomidorów, ale też z dodatkiem cebuli, może tu być jakaś pietruszka, sałata, trochę przypraw. A to jest ugali. O ugali mówiłem w pierwszej części filmu. I ugali może być albo w formie owsianki, albo w formie właśnie takiej papki, albo też ugali występuje w formie klusek. To zależy, gdzie jesteśmy, gdzie zamawiamy. W każdym razie przyrządzenie ugali jest bardzo proste. Potrzebujemy tylko mąkę kukurydzianą, wodę i sól. Chociaż tu by się przydał jeszcze sosik taki, powiem Wam szczerze, no ale nie ma sosiku, jest cabbage, czyli kapusta. Dobra, i biorę się za konsumpcję w takim razie. No i powiem tak, generalnie wszystko bardzo smaczne, ale do tego ugali faktycznie przydałby się jakiś sos. Natomiast i bez sosu jest zjadliwe, smaczne. No, taka typowa kaszka. Kaszka bez mleka. O. I okej, zanim to wszystko zniknie z talerza, a zniknie na pewno, bo jestem bardzo głodny, to zrobię takie podsumowanie. Aczkolwiek, tak jak kiedyś mówiłem, ja, jeżeli chodzi o te tematy kulinarne, to nie jestem dobry. Najlepsza dla mnie sałatka kaczamburi. Tutaj wyczuwam, tak mi się wydaje, kolendrę. Nie wiem, nie znam się aż tak dobrze, ale wyczuwam chyba kolendrę, więc jest bardzo smaczna. Jeżeli chodzi o ugali, to zdecydowanie tutaj powinien zostać dodany jeszcze jakiś sos i wtedy byłoby picobello. Ok, słuchajcie, a teraz przyszła kolej na danie nyama choma.
I tak to wygląda, z tym, że nyama choma to jest tylko to. I tutaj mamy w tym przypadku akurat grillowane mięso kozie. Tak to wygląda. A tutaj mamy kachumbari, czyli to jest sałatka na bazie pomidorów. No i tym razem nie ma ugali, a są fryteczki. Ale to wygląda przepysznie. No i powiem wam tak, generalnie bardzo dobre. Trzeba się trochę pomęczyć, bo jest trochę kości, natomiast przed chwilą podeszła do mnie pani i powiedziała, że spokojnie można jeść rękami. Także odkładamy sztućce i jemy w restauracji rękami. A jeżeli chodzi o samo mięso, no to przyprawione jak dla mnie idealnie, wysmażone super, do tego jeszcze cebulka, także idealnie. Polecam, jak będziecie, to koniecznie nie ma czym, musicie spróbować. No i niestety już powoli dobiega koniec mojego krótkiego pobytu tutaj w Kenii. Szkoda, na pewno do Kenii będę chciał jeszcze kiedyś wrócić, ale na pewno też na dłuższy okres czasu. Myślę, że takie 2-3 tygodnie trzeba spokojnie poświęcić na Kenię. Oczywiście wszystko zależy od tego, co byśmy chcieli zobaczyć. No i pora na takie krótkie podsumowanie mojego pobytu tutaj w Kenii. Niewątpliwie Kenia jest pięknym krajem, chociażby ze względu na ilość parków narodowych. Po drugie, ludzie są tutaj, czy w Nairobi, czy w Mombasie, bardzo pozytywnie nastawieni, bardzo tacy otwarci na kontakt, pomocni, życzliwi. Oczywiście nie wszyscy, zdarzają się też takie mniej przyjemne sytuacje, za chwilę o tym powiem. Natomiast większość osób, które ja poznałem, z którymi miałem styczność, to były bardzo takie miłe, pozytywne osoby. Z niektórymi nawet się wymieniliśmy numerami telefonów. Oczywiście, że tego kontaktu nie będziemy utrzymywać, ale powiedzieli, że jeśli kiedykolwiek będę jeszcze w Nairobi, to żebym się odezwał, żebym napisał, wyjdziemy sobie na jakieś jedzenie, na kawę i sobie pogadamy. Oczywiście zdarzają się też nieprzyjemne sytuacje, że podchodzą do nas, proszą o pieniądze, proszą o jedzenie, proszą o to, żeby mi kupić coś do picia. No i kto jak zareaguje, no to tak jak już wcześniej wspominałem, zależy wszystko od tego, kto ma jakie do tego podejście. Ja tyle, ile mogłem pomóc, to pomogłem. Niewątpliwie taką najbardziej smutną sytuacją to było to, kiedy zwiedzałem Stare Miasto w Mombasie i podeszły do mnie dzieci, które mnie poprosiły o jedzenie, żebym im kupił jedzenie. No takie naprawdę bardzo smutne. No i weź odmów. Odmówisz? Ja nie mogłem odmówić, nie wyobrażam sobie, jak mógłbym odmówić dzieciom jedzenia. Poszliśmy do jakiejś tam budki, wydałem 300 szylingów, dzieci były przeszczęśliwe po prostu. I tyle, nie chciały żadnych pieniędzy. Były jakieś dorosłe osoby, uśmiechnęły się. To też nie są duże jakieś pieniądze, więc też jeśli ktoś chciał jakąś, nie wiem, butelkę wody czy picie, no to po prostu kupiłem albo dałem i tyle. Ale też były bardzo pozytywne sytuacje. Na przykład poznałem w pociągu powrotnym z Mombasy do Nairobi Williego. Willy akurat wracał z Mombasy od swojej dziewczyny do Nairobi. Pochodzi z Rwandy, dużo mi o swoim kraju opowiadał. Mówił, że też powinienem kiedyś odwiedzić Rwandę, bo to jest przepiękny kraj. I mało tego, jak wysiedliśmy na stacji w Nairobi, zapytał się, dokąd ja jadę. Powiedziałem, że do centrum. On powiedział, że jedzie w inne miejsce, ale powiedział, żebyśmy poszli na taką inną stację. On zapytał się, czy jedzie pociąg do centrum, to wtedy zapłacę jeszcze mniej niż ma tato. Poszliśmy tam, on to sprawdził, powiedział, że będzie za chwilę pociąg. Powiedział, że pociąg kosztuje 50 szylingów i zapytał się, czy mam 50 szylingów. Mówię, kurde, mam, spoko, dzięki, więc też chciał mi dać pieniądze. Więc naprawdę dużo takich pozytywnych doświadczeń. Nie miałem absolutnie sytuacji, że ktoś chciał mnie napaść, okraść, czy coś w tym stylu. Nic z takich rzeczy. Wiecie, to są ludzie, którzy żyją swoim rytmem. Tutaj na każdym kroku jest biznes. Z tego, co mi powiedział Junior, mój przewodnik z safari, poznacie go w trzeciej części filmu, sytuacja w Kenii no jest bardzo taka, można powiedzieć, może nie tragiczna, ale bardzo zła. I tutaj każdy kombinuje, każdy chce sprzedać co tylko może. No ale pomimo tego są naprawdę tacy uśmiechnięci, życzliwi i warto do nich się uśmiechnąć, warto coś do nich zagadać, powiedzieć do nich jumbo, hello i tak dalej. Oni nie mają żadnych złych zamiarów. Oczywiście, jeśli ktoś na przykład będzie potrzebował dreszczyku emocji, to może się wybrać na Kiberę. To jest jeden z największych slumsów, przepraszam, to jest chyba największy slums tutaj w Afryce, jeden z największych na całym świecie. Tam na Kiberze mieszka, z tego co mi Junior mówił, około 1 milion osób na obszarze o powierzchni 2 km², więc no możecie sobie wyobrazić, co to jest za miejsce. Ja akurat, no z racji takiej, że już trochę negatywnych emocji, doświadczeń w swoim życiu miałem, to na Kiberę się nie udałem, ale wiem, że niektórzy takie miejsca lubią, więc można się tam udać, ale z tego co mógłbym wam doradzić, to nie idźcie tam sami. Najlepiej wziąć jakiegoś przewodnika bezpośrednio z Kibery. Nairobi to jest miasto, które non-stop żyje, miasto, które nie zasypia nocą, miasto, w którym na każdym rogu jest jakiś biznes, tak jak widzieliście.
więc polecam. Natomiast samo miasto Nairobi to tak maksymalnie 2 dni, a później warto udać się gdzieś dalej, na przykład właśnie do Mombasy albo do Narodowego Parku Nairobi lub do jakiegoś innego Narodowego Parku w Kenii.